niewielkiej wsi pod Słupskiem, w niepozornej szopce, pasjonat Tomek Gaj ratuje stare polskie motocykle. Przywraca im życie i dawne piękno. Wykorzystuje przy tym swój zmysł techniczny. Wystarczy mu jedno spojrzenie i kilka sekund myślenia, a starym i pozornie niepotrzebnym częściom nada nowe życie. Naprawia i kolekcjonuje polskie motocykle z czasów PRL. Jednak do junaków ma stosunek szczególny. Uważa, że mają one duszę. Docenia ich potencjał. Junakiem rusza także w dalekie podróże. Ostatnia do Stambułu liczyła ponad 7000 kilometrów. Jak miałem może 5-6 lat, jeździłem na wakacje do dziadków na wieś i tam właśnie dziadek był w posiadaniu tej oto WS-ki, która stoi za mną. No i tak właśnie zabierał mnie na tą, czasami na krótkie przejażdżki. Na początku sadzał mnie na zbiorniku paliwa, bo takie są przepisy. A potem jak już skończyłem bodajże 7-8 lat, już miałem prawo zasiadać z tyłu na siedzeniu. No i tak też właśnie zakodował mi pasję do jednośladów, do motocykli, która gdzieś tam pozostała po tym wyśpieniu w okresie późniejszego już dzieciństwa i wróciła do mnie około tak 6. klasy szkoły podstawowej. Dziadek zmarł w 1991 roku, natomiast w 1993, jak się już sprowadziliśmy na wieś, WS-ka do nas trafiła i był taki z nią problem, że gdzieś tam była niesprawna, ponieważ do szopki, w której się znajdowała, ktoś tam, że tak powiem, intruz wszedł i wykradł jakieś tam części. I tutaj właśnie wszelcy specjaliści wioskowi próbowali ją naprawić bezskutecznie. I wtedy właśnie odnalazłem w tamtej szopce dziadka książkę Naprawa i obsługa motocykli WSK. No i tak właśnie zacząłem studiować właśnie budowę tego silnika, jakie prawa rządzą właśnie podczas pracy tego silnika no i udało mi się naprawić ten motocykl. I teraz zajmuje honorowe miejsce w Twojej kolekcji. Tak, ona zajmuje honorowe miejsce dożywotnie. Jest takim symbolem. Przechodziłem się kiedyś, szedłem bodajże do sklepu jeszcze jako nastolatek i zobaczyłem gdzieś na kupce złomu u gospodarza wystawała kierownica. Od razu wiedziałem, że jest to kierownica do jakiegoś starszego motocykla. Podszedłem się, spytałem, czy nie chciałby sprzedać, skoro i tak jedzie na złom. Powiedział, że nie ma sprawy. Jak się spytałem, ile by za to chciał, to powiedział, a daj pan 20 zł. Także udało się kupić motocykl za 20 zł. Rama praktycznie była kompletna, nie posiadał jedynie kół i silnika. Odbudowa długo trwała? To znaczy tak, no, trwała parę lat, ale z racji tego, że z doskoku się tym zajmowałem, gromadząc w międzyczasie części, które gdzieś tam kupowałem na portalach aukcyjnych no i tak udało się nią reanimować po kilku latach. Junaki zawsze były takim niedoścignionym marzeniem. Już jako nastolatek, jeżdżąc na WS-ce, gdzieś tam się dowiedziałem, że były też produkowane w Polsce Junaki. Ogromne motocykle o charakterystycznym dźwięku.
jedyne czteroosobowe motocykle produkowane w Polsce po wojnie, II wojnie. Jednakże jako nastolatek no, nigdy nie miałem na to funduszy. Potem już jako taki starszy, powiedzmy prawie że pełnoletni człowiek, gdzie mogłem imać się różnych prac dorywczych, sezonowych, nazbierałem na pierwszego Junaka i pierwszego właśnie tego oto Junaka kupiłem w roku 99 za bagatela 600 zł. Był to Junak w proszku, gdzieś tam wyciągnięty z piwnicy, którego trzeba było poskładać i musiałem się przestawić właśnie z tych dwusuwów, gdzie tam coś tam wiedziałem, gdzieś tam robiłem właśnie, stawiałem pierwsze kroki i nagle sam rzuciłem się na głęboką wodę. Poskładałem tego Junaka, jednak no, tam skrzynia biegów nie chodziła jak należy i Junak tylko udało się wbić pierwszy bieg. Kolejne tam 2 lata zajęło mi dochodzenie do tego, jak to właściwie powinno być złożone. No ta miłość właśnie do tych motocykli zaowocowała tym, że jak tylko była okazja gdzieś tam kupić albo jakieś części, albo cały motocykl do remontu, to robiłem, a wiadomo już no w życiu dojrzałym, dorosłym mogłem już jakoś gromadzić środki finansowe na to bardziej skutecznie. No tak też robiłem to wszystko, ale przyznam się, że to wszystko było robione z pasji. Nie zastanawiałem się, co dalej z tym po prostu będę robił, tylko gromadziłem to z pasji. Każdy motocykl, który odrestaurowywałem przed laty, starałem się zrobić tak, żeby był przede wszystkim sprawny technicznie. Oprócz tego, żeby fajnie wyglądał i był zrobiony zgodnie ze sztuką, zgodnie z oryginałem, najbardziej zbliżenie jak w momencie, gdy opuszczał fabrykę, ale starałem się, żeby był sprawny technicznie, żeby wszystko działało. Nie tylko silnik, że tam można go odpalić, można się przejechać, ale żeby po prostu działała cała elektryka i żeby można było po prostu w każdym momencie wsiąść i jechać. A ten oto Junak, który właśnie całkiem niedawno wrócił z dość takiej mocnej wyprawy, bo byliśmy z Agatą w Stambule. No to jest mój taki ukochany Junak, wymarzony właśnie, od którego zaczęła się przygoda z Junakami. No i to jest mój Junak taki podróżniczy, którym właśnie staram się jak najwięcej podróżować. Zamysł mój pierwotny sprzed 2 lat był taki, że ponieważ nigdy tym motocyklem nie wyjeżdżałem za granicę, zawsze gdzieś jeździłem po Polsce. Zaczęło się tam pierwszy taki wyjazd, pamiętam, w 2016 roku. Pomyślałem sobie, pojadę na Hel i wrócę w jeden dzień, ciekawe czy się uda. No i udało się. Potem w 2017 pojechałem na pierwsze spotkanie Dzikiego Junaka, nieformalnej grupy takiej, do której przynależę, na tak zwane dzikowisko. Impreza organizowana corocznie, każdego roku w innym miejscu. W tym roku będziemy organizować tuż za granicą czesko-polską, w Czechach. I jak zobaczyłem, że jednak można i robić dzienne na przykład przebiegi po 500-600 km, to pomyślałem sobie, no kurczę, czemu nie wyjechać jednak za granicę? No tak korciło mnie, żeby w końcu ten motocykl opuścił tutaj granicę naszego kraju. I 2 lata temu sobie pomyślałem, to może gdzieś pojadę właśnie na południe, będę się kierował na południe Europy i docelowym takim pierwotnym zamierzeniem było, żeby dojechać do Grecji, ale nie żeby dojechać do konkretnego punktu, tylko do Grecji i wrócić, ale nie tą samą drogą. I potem wpadłem na pomysł, że to może postaram się przejechać jak największą ilość krajów, tych naszych południowych,
odwiedzając stolicę każdego z tych krajów, tak też plan ewoluował na Ateny. Ale potem rzutem na taśmę, jak już podróżowaliśmy z Agatą, że kurczę, Ateny to trochę tak za mało i pomyślałem, no to może Stambuł. Turcja, prawie że już kontynent azjatycki, ale no byliśmy jeszcze w Europie, ponieważ tam jest ta granica i pojechaliśmy do Stambułu. On mnie zaskoczył bardzo pozytywnie, niespodziewanie i pomimo tego, że jechaliśmy w niebotycznych upałach, akurat była fala tych pożarów w Grecji, przy asfalcie podejrzewam, że tam było pod 60 stopni momentami. Przeważnie też jeździliśmy za dnia w tych najgorszych porach. Asfalt się po prostu rozpływał i myślałem też, że i motocykl się rozpłynie. Ale chylę czoła tej konstrukcji, naprawdę jest siermiężnie przemyślana i wykonana i nie zawiódł w zasadzie ani żadna guma, ani nawet żarówka się żadna nie przepaliła, tylko się rozsypał prędkościomierz od wibracji długotrwałych. Ludzie przecierali oczy ze zdumienia, gdzie tam przecinaliśmy się gdzieś na jakiejś stacji paliw z innymi motocyklistami. Jak się spytali, jaką ma pojemność i jaką ma moc. Gdy mówiłem o mocy, no to zobaczyli nasz ekwipunek i że jedziemy w 2 osoby i taki kawał drogi, no to kręcili głową. Sytuacja taka była na Węgrzech dość ciekawa. Jak tankowaliśmy paliwo, to podszedł pracownik stacji i właśnie opowiadał, że czy mógłby sobie zrobić przy nim zdjęcie i opowiadał o tym, że jego wujek miał kiedyś junaka, a okazuje się, że w czasie produkcji tego motocykla między 56 a 65 rokiem eksportowaliśmy ten motocykl do zaprzyjaźnionych tutaj krajów ościennych i najwięcej egzemplarzy zostało wyeksportowanych właśnie na Węgry. Ale między innymi również był eksportowany do Stanów Zjednoczonych, co jest ciekawostką, na Mongolię. W tym roku planujemy właśnie przemierzyć Włochy wzdłuż i wszerz. Po obwodzie po prostu zjechać całe Włochy. Planów jest mnóstwo, no chcemy z każdą następną podróżą pojechać gdzieś dalej. Po prostu, żeby punkt docelowy się od nas oddalał. Dreams make it real. Take a chance and make it worth your